Dzień dobry, z tej strony Iwona Sikora. Zapraszam Was na kolejne zajęcia. Tematem dzisiejszego spotkania jest odcinek piersiowy kręgosłupa, nasza klatka piersiowa, nasze serce, nasze płuca. Bardzo ważny temat. Przygotujcie sobie krzesło, koc, 2 klocki. Jeżeli nie macie klocków do jogi, to przygotujcie sobie 2 grube książki. Zapraszam do praktyki. I zaczniemy od pozycji leżącej, od leżanki. Potrzebujemy koc. Koc mamy złożony w taki prostokąt. I teraz z tego koca zrobimy sobie wałek. Zobaczcie, składam ten koc składam dłuższą krawędzią na 3, w taką harmonijkę. O, jak się utworzy taki wałeczek, to kładziemy go na macie. Ta część koca, gdzie są te frędzelki, będzie skierowana na zewnątrz maty, a ta obła część będzie przy miednicy, przy pośladkach. I teraz tak, siadam sobie tuż przed kocem, miednice, pośladki są na podłodze tuż przed kocem, krzyżuję nogi, podwijam lekko kość ogonową i kręg po kręgu kładę się na kocu. Kręgosłupem. Opieram głowę na kocu, czyli moje ciało, moja cała linia pleców, cały kręgosłup jest na podwyższeniu włącznie z głową. Gdyby komuś uciekała głowa do tyłu i nie moglibyście wydłużyć tyłu szyi, to pod głowę trzeba podłożyć książkę lub klocek do jogi. I teraz tak, nogi są skrzyżowane, połóżcie sobie ręce po bokach ciała, wnętrze dłoni skierujcie do góry i rozluźnijcie dłonie, nadgarstki, przedramiona, łokcie. I przez chwilę sobie tak leżymy. Jesteśmy już na takim małym podwyższeniu, tak więc przednia linia ciała w delikatny sposób nam się otwiera nam się w delikatny sposób przestrzeń właśnie klatki piersiowej, płuc, serca oraz ramion. Jeżeli są jakieś większe przykurcze w przestrzeni właśnie ramion, barków, no to możecie poczuć takie większe rozciąganie w okolicach właśnie klatki piersiowej i ramion. Na chwilkę zamknij oczy. Zrób pełniejszy wdech i wydech. I poczuj, jak oddychasz. Jak odczuwasz prawą i lewą stronę klatki piersiowej? I jaki dzisiaj w tym momencie jest mój oddech? Płytki, głęboki, krótki, długi, rozluźniony, może napięty. Jak odczuwasz też brzuch i przeponę oraz narządy wewnętrzne jamy brzusznej? Czy one są rozluźnione, czy one są napięte? Tak samo przestrzeń klatki piersiowej, czy jest rozluźniona, czy jest napięta? Jeżeli czujesz napięcie w ciele, to zrób głębszy wdech nosem i na wydechu przez usta rozluźnij. Jeszcze raz. I ostatnie powtórzenie. Bardzo prosty, fajny oddech, który w szybki sposób powoduje, że różnego rodzaju napięcia schodzą z naszego ciała. Tak więc polecam. Dobrze, otwórzcie sobie teraz oczy, przenieście ręce wzdłuż tułowia i teraz prawa ręka idzie za głowę, lewa ręka zostaje wzdłuż tułowia. Do lewej podnoszę ręce, do lewej ręki robię wdech, do tej ręki, która idzie za głowę i potem zmieniam ułożenie rąk i do przeciwnej ręki robię wydech.
Wdech jest przez nos i wydech przez usta. I chwilę w ten sposób sobie oddychamy. Nasza klatka piersiowa, cały tułów jest cały czas lekko uniesiony. Jeszcze jeden taki oddech. Dobrze. I odwrotnie. Teraz do drugiej ręki zrobimy wdech i do przeciwnej wydech. I trochę przyspiesz. Jeszcze 2. I połóż teraz szeroko ręce. Poczuj wewnątrz ciała takie poruszenie. Właśnie poprzez ruch i poprzez sterowany oddech. I możliwe, że teraz inaczej ułożyły się ręce i inaczej odczuwasz klatkę piersiową, płuca, przestrzeń mostka. Przenieś ręce teraz wzdłuż tułowia i odwrotnie skrzyżuj nogi. Druga noga będzie z przodu. Podnosimy ręce, krzyżujemy kciuki, prostujemy łokcie, oddalamy ramiona od uszu i na wdechu przenosimy takie długie, wyciągnięte, wyprostowane ręce za głowę. I teraz rozciągaj. Rozciągaj, ciągnij ręce w tył. Niech ręce pociągną za sobą pachy, ale ramionami nie ściskamy szyi. Rozluźniony brzuch, długi mostek, długa talia po prawej i lewej stronie. Do góry ręce wdech, odwrotnie skrzyżuj kciuki, jeszcze raz na wydechu, takim długim ruchem przenieś ręce za głowę i spokojny wydech na takim maksymalnym wydłużeniu. Uda rozluźnione, brzuch rozluźniony, podbrzusze rozluźnione. Jeszcze dłuższe ręce. Dobrze, wracamy. A teraz jeszcze skrzyżujemy palce dłoni. Połącz kciuki. I teraz wywiń wnętrze dłoni do góry do sufitu i na wdechu przenieś ręce za głowę. Na wydechu zatrzymaj. I na wydechu pchnij wnętrze dłoni do tyłu, wyprostuj łokcie. Nie ściskaj ramionami uszu, szyi. Dobrze, do góry ręce wdech. Odwrotnie skrzyżuj palce dłoni. Wywijamy do góry wdech. Wydech, zatrzymanie z wydłużeniem. I długie ręce, długi brzuszek, długi mostek, długa talia. I wracamy. Dobrze, rozplączcie nogi, postawcie stopy na macie, przechodzimy do leżenia bokiem i siadamy. Odłożymy sobie na chwilę ten koc i dobierzcie teraz klocek lub książkę. Kładę klocek na macie. Teraz będziemy mieli wyprostowane nogi i swoimi łopatkami kładę się na klocku. I teraz połóżcie się łopatkami, nie odcinkiem lędźwiowym, nie odcinkiem szyjnym, czyli nie kładę tutaj za wysoko tego klocka, łopatkami. Dobrze, tu sobie przytrzymuję klocuszek, łopatki kładę na klocku i opuszczam głowę. Można wyciągnąć jeszcze pośladki w przód. Gdyby ktoś w tej pozycji odczuwał zbyt duże napięcie w odcinku szyjnym kręgosłupa, może w głowie, to wtedy podkładamy pod głowę jeszcze koc. Musimy wtedy podnieść głowę, żeby odcinek szyjny kręgosłupa mógł się też rozluźnić. Połącz nogi, podnieś palce stóp do góry i podciągnij lekko rzepki. Ręce w górę, krzyżujemy przedramiona, chwyt za łokcie i na wdechu przenosimy ręce za głowę. I teraz przed ramionami i łokciami chcemy przedostać się do ściany, która jest za nami i jednocześnie nogami pracujemy w przód. No i teraz poczuj, że całe twoje ciało się rozciąga. Ręce ciągną górną część tułowia, a nogi w przeciwnym kierunku ciągną dolną część tułowia. Jeszcze chwila.
Niech zrobi się długa linia mostka i brzucha. Dobrze, podnieś ręce, odwrotnie przełóż rękę. Oddal ramiona od uszu i na wdechu jeszcze raz przenieś ręce za głowę, zatrzymaj za czubkiem głowy i sięgnij przed ramionami w tył, w tył, w tył, w tył i oddychaj. Aktywne ramiona. Aktywne nogi. Jeszcze 2 oddechy. O, poczujcie, jak fajnie teraz otwierają się właśnie barki, przestrzeń pach. Wydłuża się klatka piersiowa. I do góry ręce. I teraz ręce połóż po bokach ciała. Niech klatka piersiowa teraz się rozszerzy. Głęboki wdech. Wydech ustami. I jeszcze raz wdech. I wydech. Dobrze, rozgrzaną mamy trochę już klatkę piersiową, ramiona. Zegnijcie kolana, postawcie stopy blisko miednicy. Rękoma podnosimy głowę, można napiąć teraz brzuszek i następnie schodzimy z pomocy, na której teraz leżeliśmy. Dobrze, odkładamy klocek i teraz sobie przejdziemy do klęku. Jesteśmy w wirasanie. Połącz stopy, rozchyl lekko kolana i przejdź rękoma do przodu. Wydłużamy tułów, ustawiamy głowę między ramionami i teraz na wdechu przejdź do klęku i na wydechu usiądź pośladkami, miednicą na piętach. I jeszcze raz wdech i wydech. Łokcie mamy cały czas wyprostowane. Dłonie są jakby wklejone w matę, szerokie palce dłoni, a my cały czas ruszamy tutaj teraz tułowiem, miednicą. Na wdechu przechodzimy do klęku, na wydechu siadamy na swoich stopach. Opuszczając miednicę, wydłużaj właśnie tą przestrzeń pach, boków tułowia i na chwilę zostań z pośladkami na piętach. I teraz wydłuż kręgosłup i zrób taką małą rotację tułowia w prawo i w lewo. Ustawię się przodem do Was, może to będzie lepiej widoczne. Czyli ręce są z przodu, nie kładę głowy na ziemi i delikatnie rotuję kręgosłup w prawo, w lewo. Podnoszę żebra, raz z prawej, raz z lewej strony. Jednocześnie cały czas wydłużam kręgosłup. Czubkiem głowy sięgam w dal. Malusieńkie rotacje z oddechem. Zatrzymaj, wdech i na wydechu może uda Ci się troszeczkę dalej przesunąć ręce w przód. I jeszcze raz, rotujemy. Wydłużony kręgosłup, schowane łopatki, oddalone ramiona od uszu, a Ty delikatnie rotujesz ciało w prawo i w lewo. I zatrzymaj, wdech, wydech, pogłębienie. Dobrze, przenieś ręce do kolan, wyprostuj na chwilę plecki. I teraz przejdź do klęku podpartego. Podwijamy palce stóp, kierujemy je lekko do środka i na wydechu na zgiętych nogach rozciągamy całe plecy, kręgosłup. Sięgnij miednicą w tył. Następnie połóż kolana, opuść pośladki na pięty i lecimy w górę. Wdech, rozstaw stopy, wydech. Wdech, wydech, opuść pośladki. Wdech, niepełna pozycja psa z głową do dołu i przejść do klęku. I jeszcze kilka razy wdech. Jeżeli chcesz, możesz przyspieszyć lub zwolnić. W zależności od tego, czego potrzebuje Twoje ciało. I jeszcze 2 powtórzenia. I zostaniemy na chwilę w tej pozycji półpsa. Na wydechu jeszcze dalej sięgnij miednicą i poczuj, że Twój odcinek piersiowy się schował wewnątrz ciała. Dobrze, kładziemy kolana. Usiądź na piętach. Jeżeli nie możesz usiąść w ten sposób na piętach, możesz usiąść teraz na krześle. Unieś mostek.
I teraz robimy krążenie ramion. Rotujemy ramionka na zewnątrz. Niech ruch ramion pociągnie za sobą właśnie przestrzeń klatki piersiowej. Niech rozluźnią się ramionka, uelastycznią, rozmiękczą. To bardzo ważne właśnie, żeby przestrzeń ramion była miękka, elastyczna, żeby swobodnie pracowała w każdej przestrzeni. A teraz naprzemienne krążenia. I poczuj, że podczas tego ruchu porusza ci się ciało i z przodu, i z tyłu. Czyli na plecach przesuwa się skóra, powięź, reagują mięśnie i to samo jest z przodu. Dobrze, teraz ramiona w bok. Unieś mostek. Unieś mostek, zbliż łokcie do żeber. I teraz jeszcze przenieś ręce w tył, w tył, w tył, w tył, w tył, w tył, w tył. Pośladki dociskamy do pięt i rozluźniamy. Zamykamy teraz klatkę piersiową, obejmujemy swoimi rękoma plecy, łokieć nad łokciem, zaokrąglasz plecy i teraz sięgnij łokciami w przód. Otwieramy. Spójrz do góry, łokcie do żeber i wydech. Odwrotnie skrzyżuj ręce. Drugi łokieć wyżej. Wdech. Odwrotnie skrzyżuj ręce. Jeszcze głębiej obejmij swoje plecki. I jeszcze raz wdech. Odwrotnie skrzyżuj ręce. Wydech. Dobrze. Potrzebujemy teraz krzesła. Przechodzimy do przysiadu i prostujemy plecy. Fajnie. Dobierzcie sobie krzesełko. Ustawiamy przodem do mnie. Usiądź na krawędzi krzesła. Wyprostuj plecy. I teraz połóż ręce na oparciu krzesła. Ściągnij łopatki. I teraz rękoma, dłońmi zaczynam napierać na krzesło. Napieram na krzesło i lekko unoszę swoje ciało do góry, odciążam je, ale nie podnoszę pośladków. I napieram ręką na oparcie krzesła, napina się tył ramienia, napinają się lekko górne plecy, a zobaczcie, przód ciała nam się teraz super otwiera. Otwiera, rozciąga, rozluźnia. Dodajemy właśnie tej klatka piersiowa nabiera teraz tego powera. Rozszerza się, otwiera, zaczyna oddychać. Dobrze, i rozluźnij. Rozstawcie troszeczkę szerzej stopy. I teraz na wydechu skłon w jedną stronę, w drugą. Robimy skłon w prawo, w lewo i przyspieszamy. Zatrzymaj się po prawej stronie, zegnij łokieć i sięgnij łokciem w górę. Łokciem, ramieniem, barkiem. 4, 3, 2. Dobra, druga strona. Bardzo lubię to ćwiczenie. Rozciągnij, zegnij i teraz przestrzenią właśnie barku, łopatki, ramienia, obojczyki. Obojczykiem sięgaj do góry i w dół i reaguję na ten ruch. Cały prawy bok ciała. Jeszcze 3 powtórzenia. Ważne jest właśnie w przestrzeni odcinka piersiowego kręgosłupa, żeby łopatka swobodnie ślizgała się po żebrach. Dobrze, to jeszcze raz. Skłon w prawo. Zegnij łokieć. Luźno tutaj dynda sobie ta ręka. I teraz sięgnij łokciem w górę i zatrzymaj. I teraz łopatkę ściągnij lewą w dół. Do lewego pośladka. A łokciem pracuj w prawą stronę. I ostatnia zmiana. Skłon. Dynda sobie prawe przedramię. I teraz sięgnij łokciem w lewą stronę. I ściągnij prawą łopatkę po żebrach w dół w kierunku pośladka. Oczywiście umownie. I cały czas wydłużaj prawe ramię. 2 oddechy.
i wracamy. Dobrze, to teraz na chwilę wstaniemy. Bierzemy jeden klocek. Ustawimy sobie klocek, wkładamy sobie go między uda, kolana i teraz lekko nogami ściskamy klocek, tak na 30% w skali do 100. Podciągnij lekko rzepki i z zewnętrznymi udami lekko napieraj na klocek. Nogi sobie tutaj już pracują, a my przekładamy ręce tak jak do agrafki. Zginamy łokcie. Raz prawa ręka jest w górze, raz lewa. Też proste ćwiczenie, które na pewno każdy z Was zna, ale bardzo skuteczne i bardzo dobre właśnie dla przestrzeni barków, klatki piersiowej. Poczuj, na którą stronę jest Ci łatwiej założyć tą rękę na plecy, na którą trudniej. Dobrze, i wystarczy. Opuszczamy ręce i teraz prawa ręka idzie w bok, zrotuj do wewnątrz rękę i połóż dłoń między łopatkami. Wyrównaj linię ramion. Lewa ręka do góry, wdech. I teraz zginamy łokieć i łapiemy od góry ręką rękę. I możliwe, że teraz jest tak, że ktoś z Was nie może połączyć rąk. Jeżeli jest taka sytuacja, to jedną ręką od góry chwyć za koszulkę, drugą od dołu i rozciągaj sobie koszulkę. Jeszcze chwila. Lewym łokciem zapracuj w górę, ustaw go nad pachą. On nie ucieka gdzieś tam na zewnątrz, ani nie ucieka gdzieś mocno za głowę. Nad pachą. Dobrze. I zmiana. Tu rozluźniamy. Troszeczkę popływamy do tyłu. Mięciutkie, obłe ruchy. Do przodu. Obłe, mięciutkie ruchy. Dobrze. I lewa ręka w bok. Hop. Rotujemy do wewnątrz i zakładamy dłoń na plecy, między łopatki. To ramię rotujemy na zewnątrz. W górę prawa ręka, wdech. I łapiemy ręką od góry. I też prawy łokieć jest nad pachą. Teraz oddalam prawy łokieć od lewego, lewy łokieć od prawego. No i chwila wytrzymania. Róbcie to ćwiczenie codziennie, szczególnie jeżeli wiecie, że macie sztywne barki. Ciężko tam może chwycić ręką rękę, to proponuję właśnie częściej wykonywać to ćwiczenie dla przywrócenia ruchomości w przestrzeni barków i klatki piersiowej. Dobrze, rozluźniamy. I teraz luźno robimy wymach. Tutaj można się klepnąć rękoma po plecach, to też jest fajny ruch. Wydech i wdech. Nogami cały czas ściskam klocek. Jeszcze 2 razy. I teraz zróbcie tą agrafkę na tą stronę, na którą było Wam trudniej ułożyć ręce. 3. powtórzenie na tą bardziej wymagającą stronę. Nie sugerujcie się mną. Wyrównujemy linię ramion, ustawiamy łokcie w linii z pachami i oddalamy od siebie łokcie. Albo rozciągamy koszulkę lub chwyt dłonią za dłoń i cały czas oddalajcie od siebie łokcie. Możecie też lekko plecami, odcinkiem piersiowym kręgosłupa położyć się na swoich dłoniach. I urośnij, urośnij, urośnij w pozycji. Świetnie. Dobrze. I rozluźniamy ten chwyt. Można wyciągnąć już ten klocuszek. Jeszcze raz usiądziemy sobie na krześle. Obejmujemy ręką, tutaj poręcz krzesła, rotujemy na zewnątrz ramiona, czyli nie pozwalamy im uciekać do przodu. A jeżeli ciężko Ci na przykład teraz w tej pozycji zrobić tą rotację zewnętrzną, to daj niżej ręce na krześle i zrób taki ruch. Nie musisz ich wtedy tutaj wysoko trzymać. Dobra, ściągamy. Już napieram rękoma na krzesło, lekko napinam brzuch i podnoszę pośladki trochę nad krzesło. Wytrzymanie. Łokcie skierowane mamy do tyłu, tak więc poczuj, jak teraz napina się tył ramienia, mięsień trójgłowy ramienia, nasze tricepsy
I trzymamy. Brzuszek lekko napięty. Wciągnij lekko brzuch. 10, 9, 8. Cały czas odpychaj się rękoma od krzesła. 7, 6, 5, 4. Jeszcze chwila. 4, 3, 2. Brawo. I wystarczy. Obejmujemy rękoma głęboko, głęboko, głęboko plecy. Idź tam palcami po plecach w tył. Wdech. Wydech. Zaokrąglamy plecy. I łokciami chcecie mnie teraz dotknąć. A plecami chcemy dotknąć ściany, która jest za nami. Dobrze. Rozkładamy ramiona szeroko. Odwrotnie skrzyżuj. Głęboko, głęboko idź palcami po plecach w kierunku kręgosłupa. Wydech, wypchnij plecy do tyłu, a łokcie do przodu. Tu mamy zgięcie. I wystarczy. Dobrze, płyniemy do tyłu. Jeżeli długo siedzisz w pracy i jest ten siedzący tryb pracy z klawiaturą, to od czasu do czasu wyprostuj plecy przed monitorem i sobie właśnie porób te krążenia. Bardzo ważny ruch dla ramion. Dobra, do przodu. Jeszcze chwila. I wystarczy. O, poklep się z jednej, z drugiej strony. O, to jest też bardzo fajne ćwiczenie, to klepanie. Jak czujemy znużenie w pracy, spada energia. Popukajcie się trochę. Niech ten ruch pobudzi energetykę ciała. Można sobie zrobić ten na wydechu, taki ruch. Można też dodać dźwięk. Jak zdenerwuje kolega, koleżanka lub szef i powydychać w ten sposób. Dobra. Ten ruch oklepujemy wewnętrzną, zewnętrzną część dłoni, całej ręki. Druga ręka. Przechodzimy do następnego ćwiczenia. Wstajemy. Ustawcie sobie na chwilkę jeszcze krzesło siedziskiem do siebie. Sginamy lekko kolana. Rolowania na każdych zajęciach muszą być. Pobudzamy w ten sposób cały kręgosłup, te przestrzenie między kręgami, dyskami. Tak więc podwijamy kość ogonową, rolujemy odcinek lędźwiowy, piersiowy, szyjny. W tym ćwiczeniu też dbamy o ruchomość kręgosłupa, żeby ten kręgosłup nie sztywniał, nie robił się twardy, nieruchomy, sztywny, z ograniczoną ruchomością. Zapobiegamy temu wszystkiemu. Dobrze. I teraz ustaw się w taki sposób. Stopy pod biodrami, palce stóp lekko do środka. Wyprostuj kolana. No jeżeli nie możesz wyprostować tych kolan, to oczywiście lekko zginamy. Wciągamy lekko brzuszek. Dłonie ustawiamy pod barkami, czyli ręce nie są gdzieś tam z przodu, pod linią ramion, barków. I teraz wydłuż kręgosłup. Czubkiem głowy zapracuj w przód, pośladkami w tył. Łokcie są cały czas proste. I teraz zobaczcie, pracuję w przestrzeni barków. Opuszczam klatkę piersiową i ją podnoszę. Czyli tutaj bardzo fajnie działamy na odcinek piersiowy, szyjny kręgosłupa. Właśnie jest ten ślizg łopatek po żebrach. Współpracują ze sobą kość ramienna, obojczyk i łopatka oraz odcinek piersiowy. Jeszcze 2 powtórzenia. I tutaj tym ruchem właśnie dbamy też o to, żeby ta przestrzeń klatki piersiowej była elastyczna, ruchoma i sprawna. Dobrze. Odejdź teraz stopami od krzesła. Rozciągnij plecki. Wdech głęboki. Wydech. I jeszcze raz. Wdech. Wydech. I podejdź stopami do krzesła. Dobrze.
Teraz postawimy prawą nogę na krześle. Krzesło stoi na macie. Nie może odjeżdżać. Gdyby odjeżdżało Wam krzesło, to oprzyjcie sobie je oparciem o ścianę. Odchodzę trochę lewą nogą, czyli jestem w takim małym wykroku. Połóż ręce na biodrach i pchnij lekko bioderka do przodu. Unieś mostek, ściągnij łopatki, zbliż łopatki lekko do siebie i teraz na wdechu podnieś ramiona w górę. Skrzyżuj kciuki i sięgnij rękoma do góry, do góry, do góry, do góry, do sufitu, a biodrami lekko pracuj w przód. Z tyłu noga jest wyprostowana, lewa stopa cała na podłodze. I sięgamy rękoma w górę, w górę, w górę i robimy mały skręt w prawą stronę. Mały, mały. Poczuj, jak skręca się lekko brzuch, klatka piersiowa. I wracamy. Opuszczamy ręce. Druga strona. Prawa stopa na ziemi, lewa na krzesło, ręce na bioderka. Unieś mostek, wypchnij biodra, wyprostuj z tyłu nogę, doklej piętę i podnieś ręce do góry. Odwrotnie skrzyżuj kciuki, sięgnij rękoma w górę, wydłużamy ciało, oddychaj. Jeszcze niech zrobi się długi prawy, długi lewy bok ciała i na wydechu mały skręt tułowia w lewą stronę. Mamy delikatnie skręcony brzuch, klatkę piersiową i ręce w górę. Ręce tutaj właśnie pobudzają nam tą przestrzeń klatki piersiowej do aktywacji. I wracamy. I jeszcze raz zmiana. Prawa noga na krzesło, ręce na biodra, wychylenie ciała, zbliż łokcie do żeber, odepchnij się stopą od krzesła, skręt w prawą stronę. I wróć ze skrętu i troszeczkę dynamiczniej. 5, 4, 3, 2, zatrzymaj. I wyprostuj ramiona. Wyprostuj łokcie, oddalamy dłoń od dłoni, unosimy mostek, oddychamy. Dobrze, i wracamy. Druga strona. Lewa noga na krześle, wychylenie tułowia do przodu, ramiona w bok, zegnij łokcie, unieś mostek i skręcamy tułów w lewą stronę. 5, 4, 3, 2, zatrzymanie, wyprostuj łokcie i oddalasz dłoń od dłoni. Ramiona w dół, długa, swobodna szyja. Jeszcze otwórz wnętrze dłoni, rozszerz palce i wracamy. Dobrze. Ręce na krzesło, stopy na szerokość maty, palce stóp skręć lekko do środka i rozciągnij tułów równomiernie, symetrycznie po prawej i lewej stronie. Nogi napięte, kolana wyprostowane. Jeżeli nie mogą się wyprostować, to lekko zgięte. Głęboki wdech aż do miednicy i wydech przez całą linię kręgosłupa do czubka głowy. I znowu wdech przez całą linię kręgosłupa do miednicy i wydech przez całą linię kręgosłupa aż do czubka głowy. Super. Podchodzimy stopami do krzesła. Zginamy lekko kolana. 3 rolowania. Kocie grzbiety. Wydech. Wdech. I jeszcze raz. Dobrze. Prostujemy plecy. Teraz przejdziemy. Jeszcze usiądziemy sobie na krześle i zrobimy parę skrętów. Wyprostuj plecy. Załóż prawą nogę na lewą. Dociśnij do siebie łydki, kolana, uda i wyprostuj plecy. Lewa ręka do góry, wdech.
Podnosząc rękę, rozciągnij już lewy bok ciała. Następnie przełóż rękę za udo, prawe, wydłuż kręgosłup i prawą rękę połóż na oparciu krzesła. Na razie patrząc przed siebie, na wydechu skręć dolną część tułowia w prawą stronę. Teraz dokręć klatkę piersiową na wydechu, ramiona i spójrz teraz w prawą stronę. I przez krótką chwilę siedzimy sobie w tej pozycji i oddychamy całym tułowiem. Oddycha klatka piersiowa, oddycha przeponka, rusza się brzuch. Ręką, którą mam za nogą, dokręcam tą pozycję skrętną. Długi, długi kręgosłup. I jeszcze jeden oddech. I wracamy. Druga strona. Zakładamy lewą nogę na prawą, dociskamy do siebie nogi, łydki, kolana, uda, wydłużamy kręgosłup, do góry prawa ręka wdech, rozciągnij prawy bok ciała, załóż rękę za udo, drugą ręką odszukaj oparcie od krzesła, w górę mostek i na wydechu. Najpierw skręcamy ciało od podstawy, czyli dół kręgosłupa, środek, potem odcinek piersiowy, wydech, ramiona dokręć i na samym końcu odcinek szyjny kręgosłupa. Spójrz w lewą stronę i oddychaj dosłownie całą przestrzenią tułowia. Wszystkie pęcherzyki płucne niech będą zaangażowane do oddechu. Przepona niech będzie zaangażowana do oddechu. Niech ta poruszająca się przepona masuje organy wewnętrzne jamy brzusznej. I jeszcze chwila. Płucka niech masują serce. I z kolejnym wydechem wracamy. Dobrze, rozplącz nogi. Do góry ręce wdech. Sięgnij rękoma do góry i wydłużamy. Raz prawą, raz lewą stroną ciała. Zobaczcie, cały czas pobudzamy przestrzeń rąk, barków, właśnie do tego, żeby dotrzeć do odcinka piersiowego, kręgosłupa, do klatki piersiowej, do łopatek. Opuszczamy ręce. Jeszcze raz, założymy prawą nogę na lewą. Cały czas siedzimy na krawędzi krzesła. Do góry lewa ręka wdech. Przekładamy rękę za udo. Skręt w prawą stronę. I teraz możemy pójść troszeczkę dalej. Przełóż łokieć za udo kolano. Patrz przed siebie. Jeżeli ten wariant będzie za ciężki na dzisiaj, możesz zostać na tym. Ściągnij łopatki i skręć ciało w prawo. Trochę mocniej mamy uciśniętą przeponę. Niech tam pojawi się oddech. I teraz pchnij do przodu delikatnie lewą łopatkę. Lewa łopatka i plecami chcesz się położyć na ścianie, która jest za tobą. Dodajemy rękę. Prawa od góry. Napieram dłonią na dłoń. Jeszcze bardziej aktywizuję ten skręt. I kto może, jeżeli nie boli szyja, odcinek szyjny kręgosłupa, spójrzcie w górę. Wdech. Wydech. Pamiętaj o przeponie. Jeszcze raz wdech. I wydech. Zdejmuję jedną rękę i wychodzimy z tej pozycji skrętnej. Druga strona. Zakładam nogę za nogę. Wdech. Przełożenie. Skręt w lewo. Zakładamy łokieć głębiej za udo. Napieram ręką, odpycham się od uda i skręcam ciało w lewą stronę. Oddech w płucach, w brzuchu. Dokładam lewą rękę do prawej. Odpycham się ręką lewą od prawej, górną od dolnej. I teraz pchnijcie prawą łopatkę do przodu i połóżcie się na swoich plecach.
Jeżeli nie spina się szyja, nie boli szyja, to spójrz w kierunku sufitu lub w bok. Wdech i wydech. I wracamy. Rozplącz nogi. Połącz teraz nogi na całej długości. Przenieś do przodu ręce, skrzyżuj palce, wdech i rozciągnij. I teraz przebij się wnętrzem dłoni do góry, do sufitu. Świetnie. Opuszczamy odwrotnie, wdech i przebijamy się wnętrzem dłoni do sufitu. Dobrze. Daj troszeczkę szerzej nogi i na wydechu zróbcie teraz skłon do przodu. Niech się zaokrąglą plecki na chwilę. Oddech kierujemy do dolnych i środkowych pleców. Rozluźniona głowa, rozluźniona szyja, rozluźnione barki. Miednica osadzona w krześle. I jeszcze jeden oddech. Dobrze, połóż ręce na kolanach, udach. Z dociśnięcia miednicy do krzesła wyprostuj kręg po kręgu swój kręgosłup. Dobrze, teraz przejdziemy do parteru, czyli odstawiamy krzesło. Dobierzcie sobie jeszcze klocek. Przejdziemy do asany, która nazywa się Chatushpadasana i możecie ją zrobić w dwóch wariantach. Klocek ma 3 poziomy: niski, średni, wysoki. I tak, łatwiejszy wariant to jest na średnim klocku. Podchodzę stopami w kierunku pośladków, unoszę miednicę i kość krzyżową opieram sobie na klocku. Stopy rozstawiam na szerokość bioder, palce stóp kieruję lekko do wewnątrz i teraz bardzo ważna rzecz, podwijam mocno pod siebie ramiona. Po podwinięciu pod siebie ramion łapię rękoma matę za brzeg z prawej i lewej strony i ciągnę tą matę w kierunku stóp. I w ten sposób trwamy w asanie, w pozycji, brzuch rozluźniony, otwiera nam się fajnie, otwierają nam się szczyty płuc, no i rozszerza mostek, piersi. I to jest łatwiejszy wariant. Możesz spróbować wejść też wyżej na pionowy klocek, który ustawiam wzdłuż kości krzyżowej. I tak samo ustawiam stopy, palce stóp do siebie, tylko tutaj w tym wariancie jeszcze mocniej podwijam pod siebie ramiona i łączę palce dłoni za klockiem. Całą linię rąk od ramion aż do dłoni dociskam do podłogi i zobaczcie, non-stop odpycham się tymi rękoma od podłogi. Brzuch jest rozluźniony. I bardzo ważne jest to, żeby w tej pozycji nie bolał kręgosłup lędźwiowy, szyjny. Tak więc jeżeli czujesz, że tam pojawiają się jakieś napięcia, to zejdź na ten średni klocek. W tej pozycji, jak widzicie, też nie kręcę głową, nie patrzę na Was. No niewskazane jest tutaj kręcić szyją. Cały czas używamy siły ramion do tego, żeby właśnie odpychać się od maty. Rozluźniona przypona, okolice splotu słonecznego, rozluźniony brzuch i rozszerzona klatka piersiowa. Bardzo fajnie ją tutaj pobudzamy do rozszerzenia, do otwarcia. Może czujecie, jak od przestrzeni mostka rozszerza się ta klatka piersiowa w prawo i w lewo. Jeszcze 2 oddechy. I jeszcze rozluźnij brzuch bardziej. Rozluźnione pośladki. Uda nie uciekają na zewnątrz. Dobrze. Rozplącz ręce. Wysuń ramiona. Podejdź stopami. Podnieś miednicę. Wyjmij klocek spod ciała i kręg po kręgu opuść ciało, plecy na podłogę. I na chwilę pozostańcie w tej pozycji, niech ułożą się plecki.
Jest to asana, ćwiczenie, które bardzo lubię, które w piękny sposób właśnie otwiera nam tą przestrzeń klatki piersiowej, serca, płuc, grasicy. Działa też na tarczycę. Fajnie właśnie je sobie robić. Teraz wyprostuj lewą nogę i prawą zgiętą nogę przyciągnij do ciała. Rozszerz łokcie. Dolną lewą nogę wydłużamy, sięgamy nią w dal i zbliżamy prawe udo do brzuszka. Rozluźniamy plecki. Zmiana. Druga noga. Zbliżamy udo do brzucha, łokcie szeroko. Obie nogi do ciała. Zbliżamy. Można je też objąć. Jeżeli ucieka głowa do tyłu, to pod głowę podkładamy koc. I teraz poprzechylajcie się z prawej strony na lewą. W ten sposób rozmasujcie plecy. Jeszcze chwila. Kołyska na boki, w prawo, w lewo. Rozluźniamy przestrzeń płuc. I wystarczy. Przekręcamy się na boczek. I teraz sobie usiądziemy jeszcze na kocu. Rozwijamy ten nasz wałek i układamy koc w kwadrat. Potrzebne będą 2 klocki. Siadam na krawędzi koca. Usiądziemy w swastikasanie, czyli w siadzie skrzyżnym. Wyprostuj plecy, zegnij prawą nogę, ustaw stopę pod kolanem. To samo zrób z lewą nogą. Stawiamy stopy na zewnętrznych krawędziach, wysuwamy jeden, drugi pośladek na zewnątrz i stawiamy przed sobą klocki. Jeżeli nie masz 2 klocków, to może być z przodu krzesło. Można położyć ręce na krześle. Wdech. Na wydechu przechodzimy do przodu rękoma, przestawiamy klocki i robimy skłon w przód. Zapracuj miednicą w dół do podłogi, a czubkiem głowy zapracuj w przód. Poczuj osadzenie nóg w podłodze i pośladków na kocu. A teraz z kolejnym wydechem przesuń sobie jeden klocek pod głowę i czoło oprzyj na klocku. I jeżeli nie możesz sięgnąć czołem do klocka, to możesz sobie ten klocek podnieść. Łokcie zostają na kolanach i w ten sposób sobie opieram czoło na klocku. I lekko rękoma napieram na klocek, tak żeby mogła rozluźnić się podstawa czaszki oraz szyja. Szyja, ramionka, kark. I teraz przebywając w tej pozycji, rozluźniaj plecy. Możesz mieć też oparte czoło na krześle. Niech zaokrąglą się plecy, niech rozluźnią się. Dzisiaj pobudzaliśmy dosyć mocną tą przestrzeń właśnie barków, odcinka piersiowego, kręgosłupa. Niech te przestrzenie zrobią ruch w przeciwnym kierunku niż do tej pory robiliśmy. Dobrze, wyprostuj plecy, wdech. Odwrotnie skrzyżuj nogi. Druga noga będzie z przodu. I jeszcze raz klocki z przodu. Dłonie rozstawione na szerokość barków. Wdech i na wydechu skłon. Wydłużamy ciało. Lekko stopami odpychamy się od podłogi. Miednica osadzona w kocu. Oddech w brzuchu, w klatce piersiowej, w plecach, w całej linii kręgosłupa. Może poczujesz, że po dzisiejszych zajęciach trochę inaczej oddychasz.
Na pewno rozszerzyła się, rozciągnęła i rozluźniła przestrzeń właśnie płuc, serca. I tak jak przed chwilą, jeden klocek przysuwamy sobie, opieramy czoło, rozluźniamy ramiona, kark, głowę, twarz i pozwalamy, żeby głowa oddała swój ciężar właśnie do tego klocka, do krzesła. Jeszcze bardziej rozluźnione wnętrze głowy, mózg i całe plecy, łącznie z ramionami, rękoma. Przenosimy ręce w kierunku nóg, prostujemy plecy i zapraszam Was już do relaksu. Połóżcie się na plecach, koc pod głowę. Prostujemy jedną, drugą nogę. Wygodnie się połóżcie. Możecie sobie szerzej otworzyć ręce, położyć szerzej ręce. Jeżeli czujesz jakiekolwiek napięcie w dolnych plecach na przykład, to można zgiąć nogi albo położyć je na krześle, położyć łydkami nogi na krześle. Przede wszystkim macie się komfortowo czuć, ma być Wam wygodniej w pozycji, wtedy jeszcze bardziej się rozluźnicie. Jeżeli coś trzeba poprawić w pozycji, to popraw. I zobacz, jak oddycha Twoje ciało, jak oddychają płuca i jak w porównaniu z początkiem zajęć czujesz w swoim ciele oddech oraz jak odczuwasz prawą i lewą stronę ciała, klatki piersiowej. I wyobraź sobie, że po środku, między tymi płucami jest serce. Bo ono tam jest. I zwizualizuj sobie, jak to serce właśnie dostaje skrzydeł z prawej i lewej strony. Pojawiają się piękne skrzydła. Wyobraź sobie to najpiękniej, jak potrafisz. Ty leżysz, spokojnie oddychasz, obserwujesz i pozwól, żeby te skrzydła urosły. Niech one robią się coraz większe i większe. I robią się tak duże, że obejmują nawet Twoje całe ręce, aż do dłoni. Poczuj też, jak rośnie Twoje serce, jak ono wypełnia przestrzeń klatki piersiowej. Robi się gorące, o pięknym kolorze. I zobacz też właśnie piękne skrzydła tego serca, które są Twoimi rękoma. I też w swojej wyobraźni zobacz, jak te skrzydła się poruszają lekko. Życzę Wam z całego serca,
aby te skrzydła właśnie z taką lekkością działały na co dzień, w każdej chwili dnia. Aby to działanie właśnie Twoich ramion, rąk było lekkie, radosne, szczęśliwe. Żeby te skrzydła potrafiły dawać i brać w zrównoważony sposób i cieszyć się tym, co jest w nas, wokół nas. Życzę Wam też tego, żeby te skrzydła często w taki szczęśliwy i radosny sposób pozdrawiały świat, który jest wokół nas i ludzi, których mijamy, których spotykamy, których przytulamy, których kochamy. Oraz życzę Wam tego, żeby tymi skrzydłami jak najczęściej też siebie obejmować. I podziękujcie sobie za tą praktykę. Dobra robota. Powiedziałabym nawet, że bardzo dobra robota. Otwórz oczy, połóż ręce na klatce piersiowej, dotknij się czule dłonią i zegnij jedną nogę, drugą. Przekręcamy się na boczek, odpychając się od górnej ręki. Siadamy. I to tyle na dzisiaj. Używajmy swoich skrzydeł odważnie i z radością. Na dzisiejszych zajęciach skupiliśmy się właśnie na obszarze klatki piersiowej, na serduchu, na płucach, na barkach, czyli na tej otwartości naszej do życia, do działania, do siebie, do drugiego człowieka. Rozmiękczaliśmy po prostu nasze serce, rozmiękczaliśmy i udrażnialiśmy płuca do właśnie pełnego oddechu, do tego, żeby właśnie żyć pełnym takim oddechem, z taką otwartością, żeby się komunikować ze sobą, z bliskimi, z nieznajomymi. Tego ja serdecznie życzę Wam właśnie, aby ta otwartość towarzyszyła nam cały czas. Mam nadzieję, że plecki są rozruszane, barki też. Wszystkie ćwiczenia praktycznie, które dzisiaj robiliśmy, no prawie wszystkie, możecie stosować w swojej pracy. Właśnie szczególnie przy tych spadkach, takich znużeniach, albo właśnie w momentach, kiedy nam się nie chce, trochę nam się nudzi, albo właśnie zmęczeni jesteśmy, przemęczeni, brakuje energii, to poruszajcie właśnie trochę klatką piersiową. Te oklepywania są bardzo dobre. Korzystajcie ile chcecie. Z mojej strony na dzisiaj to tyle. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w kolejnym odcinku.